Porto to druga po Lizbonie co do wielkości metropolia w Portugalii. Główne zabytki i atrakcje Porto są zgrupowane w obrębie Starego Miasta, co bardzo ułatwia zwiedzanie. Moim zdaniem największą atrakcją turystyczną jest most Ludwika I. Stalowa kratownica mostu spina oba brzegi rzeki Duero i dwa miasta, Porto i Vila Nova de Gaia. Most jest dwupoziomowy. Chodnik oddziela od torowiska tylko rząd słupków, które po zmroku służą jako latarnie. Na górnym poziomie o długości 385 metrów można zobaczyć współczesne pociągi metra, które wyjeżdżają z tunelu od strony Porto i jadą powoli, dzwoniąc na niefrasobliwych turystów, których tutaj jest wielu. Dolny poziom o długości 172 metrów jest przeznaczony dla samochodów i pieszych. Panorama z mostu jest naprawdę imponująca. Plac Ribeira jest uważany za jeden z najstarszych placów w mieście. Królewskie dokumenty wspominają o nim już w XIV wieku. Był to obszar intensywnego handlu. Nie mogło zabraknąć targu rybnego. Obecnie znajduje się tutaj wiele restauracji i lokali rozrywkowych. Tak jak w wielu innych miastach, centralnym zabytkiem jest katedra. Balustrady i kopuły wież są barokowe. Fasada z wieżami i oknem rozetowym reprezentuje styl romański. Na placu przed katedrą stoi neomanueliński pręgierz z 1945 roku. Jest on rekonstrukcją pręgierza z 1797 roku. Budowę katedry rozpoczęto w XII wieku. W 1389 roku w murach katedry ochrzczono Henryka Żeglarza. Na wewnętrznym dziedzińcu katedry znajduje się gotycki XIV-wieczny krużganek z kamiennym krzyżem pośrodku. Ściany są ozdobione panelami z płytek azulejos z drugiej połowy XVIII wieku. Pogoda nam nie sprzyjała. Z katedralnej wieży widać charakterystyczne budynki i rzekę Duero. Po prawej stronie od frontu katedry wznosi się pałac biskupi. Wystawa niczym szczególnym się nie wyróżnia.
Najciekawsza jest szeroka klatka schodowa w budynku. Stojąc na placu Henryka Żeglarza, możemy zobaczyć pomnik poświęcony wielkiemu odkrywcy, pałac giełdy i historyczne targowisko. Budowę pałacu giełdy ukończono w 1910 roku, chociaż działalność obiektu została zainaugurowana już w 1891 roku. Wnętrze jest bogato zdobione i zawiera wiele ciekawych sal. Najciekawsza jest sala arabska, inspirowana pałacem w hiszpańskiej Alhambrze. Misterne ornamenty pokrywają ściany, sufit i kolumny. Prawdziwe dzieło sztuki. Moim zdaniem cena biletu wstępu wynosząca 14 euro jest zawyżona w stosunku do tego, co można zobaczyć podczas 40 minut zwiedzania. Mercado Ferreira Borges to hala targowa zbudowana w 1885 roku. Budynek nigdy nie spełnił swojego pierwotnego przeznaczenia z powodu niechęci kupców do opuszczenia poprzedniego targowiska. Obecnie pełni funkcję przestrzeni kulturalnej. Prowadzona jest także sprzedaż drobnego rękodzieła. Na ulicy łączącej plac z nabrzeżem znajduje się Casa do Infante, czyli dom Henryka Żeglarza. Jest to jeden z najstarszych budynków w mieście, który tradycyjnie uważa się za miejsce narodzin Henryka Żeglarza. Kaplica Dusz lub Kaplica Świętej Katarzyny przez długi czas nie posiadała płytek na elewacji. W 1929 roku ściany zewnętrzne pokryto 16 000 płytek azulejos. Od tamtej pory kaplica bardzo zyskała na popularności. Rua de Santa Catarina to główny deptak Porto, przy którym można zobaczyć wiele ciekawych budynków. Przy wejściu do sklepu kibica można spotkać Ronaldo. Dla tych, co wolą od futbolu coś słodkiego do zjedzenia, polecam ciasteczko Pastéis. Dworzec kolejowy São Bento stał się jednym z głównych zabytków miasta. Sławę zapewniły mu sceny rodzajowe przedstawione na panelach złożonych z płytek azulejos. Główne atrium stacji wyłożone jest płytkami o tematyce historycznej, zajmując powierzchnię około 551 m². Obrazy utworzone z płytek przedstawiają głównie sceny historyczne, rozgrywające się na północy kraju oraz tradycyjne życie wiejskie.
Kościół Świętej Klary pochodzi z XV wieku, a jego wnętrze jest bogato zdobione pozłacanymi elementami. Kościół należy do najpiękniejszych świątyń barokowych w Porto. Wypełnienie wnętrza kościoła Świętej Klary złoconymi rzeźbami w drewnie sprawia, że wygląda ono jak złota jaskinia. Talia durada to technika pokrywania złotem drewnianych rzeźb. Obok azulejos jest jednym z najbardziej oryginalnych i bogatych środków wyrazu artystycznego w Portugalii. Tę technikę stosowano do dekoracji kościołów, pałaców i budynków publicznych o dużym znaczeniu. Winda Elevador de Lada, którą można zjechać na nabrzeże. Ascensor da Ribeira albo Elevador da Lada to winda łącząca dzielnicę Ribeira ze zboczem góry Barredo. Chyba, że nie pojedziemy. Pojedziemy. No miała być do 17. Dojście do windy na górnym poziomie oferuje ładną panoramę miasta. Przejazd jest płatny. Barokowy kościół kleryków wraz z wieżą to jeden z symboli miasta. Front świątyni jest bogato zdobiony przez barokowe motywy, jak wieńce czy muszle. Kościół kleryków jest jednym z pierwszych barokowych kościołów w Portugalii o eliptycznym kształcie. Wejście na wieżę kleryków to nie jest tylko proste wejście schodami na górę. Najpierw wchodzimy na górny poziom, gdzie jest prezentowana wystawa dotycząca historii. Następnie wąskimi korytarzami obchodzimy kościół dookoła, zatrzymując się po drodze na balkonie przeznaczonym dla chóru. Potem schodzimy, by ponownie wchodzić na górę. Wieża kleryków o wysokości 76 metrów jest położona na tyłach kościoła. Została zbudowana pomiędzy 1754 a 1763 rokiem.
Kolejne schody przybliżają nas do wieży. Tym razem strome schody prowadzą na szczyt wieży. Aby wejść na szczyt wieży, należy pokonać 225 stopni. Po drodze widać przekładnię wskazówek zegara. Na górze widzimy ładną panoramę miasta, ale wiatr wieje niemiłosiernie. Dobrze, że nie pada deszcz. Niewątpliwą atrakcją Porto są stare tramwaje. Generalnie pełnią funkcję turystyczną. Wyruszamy linią numer 18 z przystanku obok wieży Kleryków i jedziemy w kierunku plaży Carneiro. Na tramwaj obowiązują osobne bilety, których nie obejmuje karta miejska Andante na transport publiczny. Pokonujemy całą długość linii tramwajowej. Ostatni przystanek to Passeio Alegre. Przechodzimy przez ogród Passeio Alegre. Fort Świętego Jana Chrzciciela stoi w Foz do Douro. Powrót również zabytkowym tramwajem linii numer 1. Trasy linii numer 1 i 18 na znacznym odcinku się pokrywają. Współczesnych tramwajów w Porto nie ma. Tę funkcję spełnia tutaj metro. W Porto funkcjonują 3 linie tramwajowe o numerach 1, 18 i 22. Linia numer 22 w czasie naszego pobytu nie funkcjonowała ze względu na prowadzone remonty ulic w mieście. Podróż kończy się na przystanku Infante naprzeciwko kościoła świętego Franciszka. Kościół świętego Franciszka z zewnątrz nie prezentuje się okazale, za to wewnątrz możemy podziwiać wybitne dzieła sztuki baroku. Kościół słynie z kolekcji XVIII-wiecznych pokrytych złotem rokokowych ołtarzy. Najsłynniejszy ołtarz to drzewo Jessego przedstawiające genealogię Chrystusa. Źródłem nazwy i motywu jest proroctwo z księgi Izajasza, które głosi o nadejściu Mesjasza. Przy wejściu stoi rzeźba świętego Franciszka z Asyżu, wykonana w XIII wieku, która pochodzi z wcześniejszej świątyni. Naprzeciw kościoła znajduje się dom autorstwa Nicolao Nasoni z 1746 roku. Wnętrze zajmują przestrzenie muzealne. Poniżej poziomu muzeum wchodzimy do katakumb. Widać liczne miejsca spoczynku ludzi z tutejszej społeczności. O, to są kości.
Żeby zobaczyć więcej zabytkowych tramwajów, należy się udać do dedykowanego im muzeum, mieszczącego się w dawnej elektrowni. W Muzeum Tramwajów wystawiono najstarsze egzemplarze ciągnięte przez konie i te trochę nowsze elektryczne oraz tramwaje do zadań specjalnych. Są też stare autobusy. Tak, coś ciekawego. Coś innego niż kościoły ciągle. Dobrze, że nie do kościołów ty mnie ciągnąłeś. Sporą część wystawy poświęcono urządzeniom zasilającym trakcją elektryczną. Na końcu mostu widać charakterystyczny biały okrągły budynek klasztoru świętego Augustyna. Z tarasu przed klasztorem rozciąga się wspaniała panorama na Porto. Wzdłuż nabrzeża Villanova kursuje kolej linowa Teleferico de Gaia. Piękny jest. Wyruszamy z górnej stacji, położonej na wysokości 63 metrów. Z kabiny wagonika widać dachy budynków Villanova, a po drugiej stronie rzeki Duero dzielnicę Ribeira. Po 5 minutach i przejechaniu dystansu 600 metrów dojeżdżamy do dolnej stacji położonej na poziomie 4,5 metra. Rzeka Duero po portugalsku nazywa się Douro, dlatego te dwie nazwy funkcjonują równolegle. Na rogu jednej z kamienic z materiałów odpadowych powstało dzieło przedstawiające królika. Tytuł instalacji Half Rabbit. Na jednej ścianie budynku królik jest kolorowy, a na drugiej zachowano oryginalne barwy użytych materiałów. Villanova de Gaia. Pani Ryksza. Na wodzie unoszą się tradycyjne łodzie z beczkami na pokładzie, którymi spławiano wino. Tutaj mieszczą się liczne XVIII-wieczne piwnice, gdzie jest składowane słynne wino typu Porto. W Porto fasada i wnętrze restauracji McDonald's zasługują na zobaczenie. Boczna ściana kościoła Carmo jest ozdobiona płytkami azulejos przedstawiającymi sceny nawiązujące do założenia zakonu karmelitów i góry Karmel. Z kościołem Carmo, którego pełna nazwa brzmi Kościół trzeciego zakonu Matki Bożej z góry Karmel, sąsiaduje kościół karmelitów. Pomiędzy nimi zbudowano ukryty dom, który jest uważany za najwęższy dom w mieście. We wnętrzu mieści się wspaniały rokokowy ołtarz. Kościół Carmo oferuje wiele niespodzianek. Zwróćcie uwagę na postać Jezusa niosącego krzyż, bo do tej figury później wrócimy. Wyszliśmy z kościoła i weszliśmy do ukrytego domu. Dom zbudowano, aby rozdzielał klasztor męski i żeński, które formalnie nie mogły ze sobą sąsiadować. Opisy w przewodnikach mówiące o tym, że ukryty dom ma około 1 metra szerokości, są przesadzone, ale faktycznie jest on bardzo wąski. Jesteśmy w zakrystii kościoła Carmo. Tutaj znajduje się figura, na którą zwracałem uwagę wcześniej.
W 1858 roku sekretarz zakonu poczuł nieodpartą potrzebę rozszerzenia kultu do Chrystusa, polegającą na całowaniu stopy wspomnianej figury. W tym celu wprowadzono zmiany w tylnej części ołtarza, aby umożliwić braciom i wiernym całowanie stopy Pana. Po minięciu salki projekcyjnej, przechodząc wąskim korytarzem i schodkami do góry, można wejść na ambonę. Przejście przed głównym ołtarzem. I kolejne ciekawe miejsce – katakumby. Przez szybę w podłodze widać zgromadzone kości. W niewielkiej trumnie można zobaczyć zmumifikowane ciało zakonnicy zmarłej w 1796 roku. Jesteśmy na dachu. A co tam? Atrakcja w deszczu dzisiaj. Najwyższy punkt w czasie tego zwiedzania, czyli wyjście na dach kościoła. Pogoda bardziej barowa niż na chodzenie po dachach. Mercado do Bolião jest jednym z najbardziej charakterystycznych rynków w mieście. Sprzedawcy handlują na dwóch poziomach. Na targu nie może zabraknąć suszonego dorsza, narodowego przysmaku Portugalczyków. Fajne. Ratusz jest siedzibą władz miejskich Porto i znajduje się na placu generała Humberto Delgado. Budowę rozpoczęto w 1920 roku, ale służby miejskie przeniosły się do ratusza dopiero w 1957 roku. Wieża ma wysokość 70 metrów. Na placu stoi pomnik Gareta, który był pisarzem romantycznym, a także politykiem. Do księgarni Lello jest zawsze długa kolejka, jakby książki rozdawali za darmo. A tam jeszcze trzeba zapłacić za wstęp. Neogotycka fasada oraz ikoniczne czerwone schody przyciągają tłumy. Księgarnia Lello jest uznawana za jedną z najpiękniejszych księgarni na świecie. Livraria Lello zachowała oryginalne piękno budynku. Najbardziej charakterystycznymi elementami są czerwone schody prowadzące na pierwsze piętro oraz imponujący witraż na suficie o wymiarach 8 na 3,5 metra. Mity, które połączyły księgarnię z autorką książek o Harrym Potterze, dalej napędzają tłumy. Księgarnię dziennie odwiedza prawie 3000 osób. Rua do Almada to ulica powstała w połowie XVIII wieku, przy której zamieszkaliśmy w czasie naszego pobytu w Porto. Ogrody Pałacu Kryształowego to ładny i duży park. W parku witają nas pawie i liczne kaczki. Pałacu już nie ma, ale nazwa pozostała. Pałac Kryształowy został zburzony w 1951 roku, aby zrobić miejsce dla areny sportowej. W oddali widać most Arrabida,
który w czasie budowy miał największy łuk żelbetowy spośród wszystkich mostów na świecie. To ostatni most na rzece Duero przed jej ujściem do Oceanu Atlantyckiego. Dzięki położeniu na wzgórzu wydzielono kilka punktów widokowych, które oferują wspaniałe panoramiczne widoki na rzekę Duero. Porto to wspaniałe miejsce do zwiedzania, które szczerze polecam na kilkudniowy wyjazd. Nie ma problemów z dojazdem z pobliskiego lotniska. Tyle z Porto, do zobaczenia.